Ciach! Ciach! Witamy i znowu w Custom 34 Studio i znowu na kanale Custom Guitar Tones. A dzisiaj, i zawsze jest ta chwila ciszy, dzisiaj dogrywka. Dogrywka do programu, w którym prezentowaliśmy Wam wzmacniacze prawdziwe z kolumną. Pamiętacie ten odcinek, gdzie wzmacniacz Tiberius Hellstone stał za nami, nieprawdopodobnie głośno grał nam w plecy, a my, biedni we dwójkę, próbowaliśmy na małych słuchaweczkach ocenić ten dźwięk. Czy to jest podobne do wzmacniacza, czy nie. I porównywaliśmy to z Tonexem, porównywaliśmy to z Cortexem, porównywaliśmy to z Headrushem i z Kemperem. Obiecaliśmy Wam dogrywkę, no bo chcemy posłuchać tego dźwięku z innej perspektywy, czyli mniej więcej z takiej jak Wy. A mało wtedy tego, słuchaliście. dogrywka jeszcze jest po filmie, który powstał w międzyczasie, który nazwaliśmy Blind Test. Bawiliście się z nami w tą zabawę, pisaliście komentarze, wiem, że jedna osoba wygrała. I to też jest takie podsumowanie z naszej strony, że my sobie teraz posłuchamy tego i ocenimy. Tak jest. Skomentujemy tą barwę na Waszych oczach, aczkolwiek my będziemy prawdopodobnie trochę wiedzieć, co jest co, więc nie do końca bierzemy udział w teście, ale na pewno chcielibyśmy z Wami to jakoś przeżyć, te barwy. Na początek Tonex i wzmacniacz Tiberius na kanale drugim, na kanale Earth. Magiczny palec. Nawet blisko, nie? Ja się po drodze wyłączyłem i przestałem patrzeć, bo my tu mamy napisy, co gra. Pewnie wy też to będziecie mieli. Ja się wyłączyłem na moment i tak trochę zapomniałem, że się zmienia. Ale jak już się skupiłem, to słyszę jedną rzecz. Brzmienie jest to samo, nie ma się co tutaj oszukiwać. Odrobinkę w najwyższej górze ja słyszę jakiś drobiazg, że Tonex Różnica. ma jej troszeczkę mniej. A ja słyszę w środku pasma dość duże różnice, ale to nie można powiedzieć, że to jest gorzej lub lepiej. Szczerze mówiąc, do połowy się zastanawiałem, czy komentować to na zasadzie, na ile Tonex jest blisko wzmacniacza, a na ile nie, ale potem złapałem się na tym, że tak naprawdę oba soundy są doskonałe, w ogóle absolutnie skuteczne i oba robią świetną robotę. Z tych warunków odsłuchowych, które my tu mamy, wynika to, co powiedział Mikołaj, że wydaje się, że w najwyższej górze jest trochę więcej zawartości miał prawdziwy wzmacniacz, tam więcej danych napisanych, ale znowu i w środku pasma wydaje mi się, że prawdziwy piec miał trochę nosa, takiego, nie wiem, dla mnie to było jakieś 700 Hz, 680, które ja bym prawdopodobnie już wyciął w miksie, a Tonex tego nie miał. Ale tak, jakby sound bazowy, jego charakterystyka, jego ogólne, no, jakby to powiedzieć, bitowość tego soundu, jego chrupanie,
to idealnie. To Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, mianowicie rzeczywiście tutaj są jakieś niuanse, no bo my to robiliśmy w takich warunkach, jak my to nazywamy, polowych, tutaj na sali bez dobrych odsłuchów. Natomiast nasze capture'y, które możecie już kupić tego wzmacniacza, mają idealnie wszystkie niuanse zrobione i już tam, nawet my porównując je tak dla zabawy, nie mamy problemu ani z tą górą, ani z tym środkiem, wszystko jest idealnie. Tak jest. Przy czym pamiętacie, to było robione na szybko, chodziło tylko o przystawienie 2 mikrofonów, prosty mikserek budżetowej absolutnie jakości firmy, czyli coś, bo zabawa polegała na tym, żebyśmy się zbliżyli do możliwości, które wy macie w domach. Żadne hiper-duper drogie patenty. I tak naprawdę, żeby bardzo szybko pokazać, że te współczesne profilery w szybkim czasie potrafią się naprawdę zbliżyć do wzmacniacza. Tak jest. Moim zdaniem ten test bardzo pozytywnie na korzyść Tonexa. No, a w aspekcie bendu, miksu, no to nie jest do zauważenia. Też myślę, że już potem przy całym zawartości podkładu, bogactwa brzmienia basu, bębnów, klawiszy i wokalistów i wokalistek, No. nie do A zauważenia. my się nawet przed chwilą śmialiśmy, że przecież ten profil można władować w Tonexa One, który jest tej wielkości. Jakby porównać coś takiego do czegoś takiego, to jest w ogóle sztos. A ten nawet zestaw potężny, źle omikrofonowany, będzie dużo gorzej grał niż ta kosteczka z naszym capturem zrobionym w studiu. Czyli co? Tonex My Pozytywnie. potwierdzamy, lubimy, kochamy, polecamy. pozytywnie. A teraz przejdziemy do kolejnego urządzenia, którego capture'y robimy i w którym się specjalizujemy, czyli do Quad Cortexa od Neural DSP. Teraz, zgodnie z tym, co zapowiedział Mikuś, lecimy Cortexa. Bardzo jestem ciekawy, co się wydarzyło wtedy. Tutaj dla mnie już w tej bardzo wysokiej górze te różnice są mniejsze, natomiast środek jest trochę inaczej skonstruowany. Absolutnie tak, absolutnie tak. Trochę jest nie do końca uczciwie, bo ta próbka wzmacniacza jest cichsza o decybel co najmniej od korteksowej, przez co tutaj nie dopatrzyliśmy tego, przez co wrażenie jest, że jest głośniejszy i może mylnie też mówić jakby, że jest lepszy, no bo trochę tak ucho ludzkie reaguje. Natomiast w środku jest inaczej. W środku jest inaczej. Oczywiście bezwzględnie jest to ten sam wzmacniacz, bezwzględnie świetnie zrobiony profil. Ziarno, charakter i tak dalej. Ewidentnie Cortex jest jaśniejszy od wzmacniacza, nie? Tak. Ewidentnie jaśniejszy. Ale już ma tą górkę najwyższą. Tak, ewidentnie jaśniejszy i ewidentnie ma mniej tego znowu ładnego środka, gdzieś tam w okolicy 1 kHz, które Cortex zauważył akurat, nie? Tak mu się to jakoś tam zrobiło. Obie barwy świetne, no jest to klasyk, no, co tu dużo gadać. Neural robi te rzeczy doskonale. Ten algorytm, jak sama nazwa wskazuje, również korzysta z sieci neuronowej. Nazwa firmy o tym wskazuje. Też. W związku z tym, ja nie wiem, no w poczuciu grania to już musiałby się Mikołaj wypowiedzieć, ale generalnie też bardzo pozytywny. Ja tylko szybko chcę dokończyć wątek tego poczucia grania. Ja teraz nie umiem o tym powiedzieć, bo już nie pamiętam szczerze, jak to było. Chyba wspominam to w tamtych filmach, więc odsyłam was tam, to możecie zobaczyć, co powiedziałem. Ale mi się wydaje, że na pewno rezultat był dobry. Tak, tak. Jakbym miał już tak się porównać z tym, co słyszeliśmy przed chwilą, czyli z Tonexem,
to tak 5% więcej dla Tonexa bym dał, nie? Czyli że jednak, no, biorąc pod uwagę, że to jest nasz wzmacniacz ze studia i my go świetnie znamy, to tam to już w ogóle słyszałem, że to jest w ogóle to. Tutaj też, ale może właśnie przez ten środek i przez tą górę, której moim zdaniem było trochę za dużo, to wydaje mi się, że tutaj słychać trochę bardziej tą różnicę, ale to jest szczegół. Słowo daję, to jest szczegół. Tak czy inaczej pozytywnie. Dobra robota. Ponownie przechodzimy dalej. Kolejnym urządzeniem jest headrash. Jedziemy dalej. Na półkę wskakuje headrash Core i nasz nieodżałowany Tiberiusz Hellstone na kanale drugim. Naciskaj pan. No dobra, ja wrażenie mam tu takie, że headrash jest lekko zapchany gainem i jest inaczej skonstruowany środek pasma, dosyć poważnie inaczej. Dół zresztą też. I góra też. I ogólnie ja pamiętam, to akurat pamiętam z tego testu, że grałem te flażolety, żeby pokazać, jak harmoniczne się odzywają, i tu też jest trochę inaczej. Tak, to żeby iść w szczerości. Słychać, że to jest Hellstone. Słychać w ogóle cały jakby charakter tego wzmacniacza. Baza jest. Baza jest. Powiem tak, że ja liczę na to, że ta firma jeszcze dopracuje sam algorytm robienia capture'ów i na U pewno nich to się się to nazywa amp-klonów. amp-klonów, tak. I myślę, że to już nastąpi jakoś niebawem, tak mój nos mi mówi. Natomiast jeżeli mamy oceniać to, co się wydarzyło wtedy, w tym całym hałasie, to rzeczywiście jest to, co mówi Mikołaj, nie? Że w stosunku do oryginalnego, prawdziwego wzmacniacza klon stracił i górę, i dół, a z jakiegoś powodu uwypuklił środek pasma. I to tak dziwnie, bo to jest takie tam te 620-650 Hz. To jest inny środek. Taka inna puszka, której ten piec akurat nie miał, a on to pokazał. Z jakiegoś też powodu dodał 10, przynajmniej 15% gainu do źródłowego brzmienia, co też jest natychmiast zauważalne. Ale mnie najbardziej boli utrata ciała, bo tą górę tam najwyższą to powiedzmy, że można to sobie jakoś skorygować, ale to, co mocną stroną Hellstone'a jest, będziemy jak Joda, to, że ma te niskie częstotliwości bardzo skuteczne. I tego mi tutaj zabrakło. No, ja też mogę powiedzieć, że jak my się bawimy headrashem, to ogólnie większość capture'ów ma, nie umiem teraz tego nazwać, ten profil brzmieniowy, mniej więcej te pasma i ten sposób zachowywania się. Nawet jak dzisiaj kręciliśmy jeszcze jakiś film tam o czymś, właśnie o headrashu, to capture'y i nasze, i jakiekolwiek inne miały tę samą cechę jakąś brzmieniową i teraz też to słyszę tutaj. Ale dajemy szansę. Ale dajemy szansę. Absolutnie, Urządzenie bo urządzenie jest koncertowo świetne. i w ogóle do tworzenia muzyki jest bardzo fajne. Ma dużo efektów, bardzo dobrych efektów. I tak najbardziej tak. Tak Tylko jest. my też musimy szczerze powiedzieć, Ma tor wokalny. ma tor wokalny, ale musimy też szczerze powiedzieć, jakby co słyszymy. No Więc tak na razie to wyszło, tak nie? na razie to wyszło. Ale też podejrzewam, że gdybyśmy więcej czasu na to poświęcili, tak jak zrobiliśmy to już w naszych docelowych profilach z naszego sklepu, no to tam już nie ma tych problemów. No tak. No pamiętajcie, że my ciągle oceniamy film, w którym braliśmy udział tu, czyli w chaosie,
tak jak trochę Mikołaj powiedział, na poligonie, No. Tata, doświadczalnym, w szaleństwie zupełnym, mikrofony przystawiane Tu ktoś na klęczał, oko. coś klikał, tam Tak, gdzieś podłączał jest, także, i wszystko naraz się działo. Potem jak my robimy już profile, to my przechodzimy te wszystkie arkana, jakby zawiłości robienia capture'ów czy tam amp klonerów na headrashu i to już u nas już tego potem nie ma. Ale w tych warunkach takich niemalże polowych rzeczywiście ta niedyspozycja tutaj lekko się ujawniła. Tak czy inaczej dobre urządzenie Dobre urządzenie. i jedziemy dalej do Dziadka Kempera. stary dziadek Kemper. Ciach! Na koniec rodzynek. Dziadek Kemper. A dlaczego na koniec? Bo na przykład Fender Tone Master ciągle jeszcze nie capture'uje. O co mamy żal? Do Fendera osobisty. Ale to trudno. Prawdopodobnie Fender sobie z tym Nie no, ja jakoś kocham poradzi. Fenderka, kocham custom shopy. Polecam. Dobra. Więc wracając do meritum, na koniec dziadek Kemper. Tego chyba jestem najbardziej ciekawy. Ja też. No dobra, no to tu mamy tak. Nie mamy góry na kemperze. Mamy bardzo uwypuklony dół, wręcz buczący. Tutaj nam się studio aż zatrzęsło. No i jest zapchany ten kemperek trochę, tak? Tak. No, Analizując, Ja tej- się bardzo delikatnie staram powiedzieć. najwyższej góry nie ma w ogóle, czyli coś, co w gitarze nazywamy presence, to w ogóle tego nie ma. Coś, co w gitarze określamy górą niższą, czyli treble, mało. Mało. Środek jakiś z przedpokoju, bardzo zapchany, w ogóle nieobecny. A dół? Szkoda, A dół szkoda, bo buczący? ja byłem przez wiele lat użytkownikiem Kempera, ale nie było wtedy Cortexa, Tonexa też. i innych gadżetów. I Kemper wydawał się, znaczy też nie było za bardzo jakby konkurencji, więc nie było też punktu odniesienia. No, był jaki był, ludzie sobie wmawiali, że jakby to jest świetne odzorowanie prawdziwego wzmacniacza. Podobnie sobie wmawiali kiedyś przy fraktalach, Line Sixach, nerkach i tak Nerka dalej. Nie? podano. No, pod. Więc to też nie jest tak, że nagle, o, ale to niedobre. No Było buczy dobre, trochę, no. było dobre, ale teraz w tym teście, gdyby ten dźwięk doszlifować, i my to robimy, kiedy robimy już komercyjne próbki, ale w tym teście do tego filmu Nie zdążyliśmy. wypadł najgorzej. To znaczy tak na szybko, prawdopodobnie jak większość z nas zrobiłaby to bez przygotowania, to on wypadł najgorzej, stracił w ogóle tożsamość. Ziarno przesteru przede wszystkim zniknęło. Tak. Zapchał W się. Headrashu było, w Tonexie było, w Cortexie było. Tutaj stracił to. On się zapchał. Jakby ktoś położył koc na głośniki. Szkoda trochę. Szkoda, że też Kemper zamiast zrobić jakiejś nowej rewolucji już w samym algorytmie czytania wzmacniaczy, poszedł w zrobienie nowego urządzenia Małego. bez możliwości capture'owania. No. Czyli w oparciu tylko o gotowe i zrobione na innych urządzeniach capture'y. Też mamy obserwacje, ja to zauważyłem, jak się bawiłem właśnie w robienie profili na Kempera, że z niewiadomych przyczyn po zapisaniu presetu Kemper dodaje parametru definition i wtedy tym więcej tego jest, tym profil bardziej traci górę i więcej tego dołu ma, a czasami jest na odwrót, że ma coraz mniej dołu i coraz więcej góry. I ja bardzo polecam, my zresztą mamy to na naszej stronie napisane, pobawić się tym parametrem i dopasować go sobie pod swoje potrzeby,
ponieważ no właśnie to jest taki psikus, z którym my się też musimy zmagać. My staramy się zawsze ten parametr wyrównać po zrobieniu profila, ale komuś może nie pasować, to polecam się tym pobawić, bo to może komuś pomóc bardzo i podejrzewam, że tutaj jakbyśmy mieli jeszcze możliwość pokręcenia tym, może doszlibyśmy w lepsze miejsce, gdzie tego dołu buczącego byłoby mniej, a trochę chrupiącej górki by wróciło. Tak jest. Czyli wraz z kolejnym update'em oprogramowania pojawiła się właśnie ta możliwość tego definition. Defaultowo to nie działa najlepiej, ale rzeczywiście, tak jak powiedział Mikołaj, można to dostroić, przy czym nie ma żadnej logiki w tym strojeniu. To znaczy, że czasami prawie w lewo jest najlepiej, a czasami prawie w prawo jest najlepiej, więc to już musicie dojść do tego sami. Jest wielka rzesza kemperowców w Polsce, absolutnie oddanych temu urządzeniu i tej firmie. I my to rozumiemy, oczywiście, ja mówię, ja sam byłem jednym z nich wiele lat, więc no, proponuję powalczyć akurat z tym parametrem, ale w takiej na szybko, bezpośredniej odsłonie, no muszę to powiedzieć z żalem, dzisiaj wypadł najgorzej. Kemper przegrał. No to co? Pierwsze miejsce Tonex, to się zgodzisz ze mną. Tak, Drugie Cortex na pewno. tak, Trzecie Headrush, bo trochę lekko zmodyfikował ten sound. tak. No i Kemper, no to słyszymy wszyscy, że jest Poza podium, inaczej. No. 4. miejsce. Największy przegrany. Poza Dziadek Kemper, no niestety. Tak. Czyli technologia, co to znaczy parę lat w technologii, nie? No. Czekamy Kemper na rewolucję, róbcie 2.0. Tak jest. Zresztą obiecują już długo. No to zrobili małego bez możliwości kapczerowania. No. Słuchaj, firma ma jakieś plany, na pewno trzeba je uszanować, nie? Natomiast my mamy plany jako Custom Guitar Tones. Będziemy robili coraz więcej nowych capture'ów. Zapraszamy Was na naszą stronę, na naszego YouTube'a, nasze social media. Możecie też nam pisać, jakie wzmacniacze chcecie ujrzeć w naszej ofercie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Tak jest. PS, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, piszcie nam, co uważacie. Pozdrawiamy Was. A przede wszystkim dajcie znać, jakie wzmacniacze chcielibyście w naszej odsłonie zobaczyć. Też w komentarzach. W komentarzach, w mailach i w innych SMS-ach. Co jeszcze? Bądźcie bezpieczni. Bądźcie zdrowi i pozostańmy w obfitości. Znowu mistrz Joda. A będzie Wam dane.